To jest Chris. I dzisiaj prześledzimy ich losy przez każdy z obecnych 4 chapterów Deltarune, które zbuduje z Lego. Więc zaczynajmy. Chris mieszkają w niewielkim pokoju. Jest to zaledwie łóżko, dywan z symbolem Deltarune oraz klatka. Totalnie normalne. A, jest jeszcze komputer, ale to akurat brata. Jak większość nastolatków, Chris muszą iść do szkoły. Przygotowałem więc szkolny korytarz z kilkoma szafkami, a po drugiej stronie jest klasa. W tym miejscu wczepiłem tablicę, przed którą jest biurko nauczyciela z komputerem. A oprócz tego są tu jeszcze 4 ławki. Uczniami są Berdly, do którego znalazłem ciekawy element dzioba, i Noel, która we włosach ma miejsce na poroże. Chris są lekko spóźnieni, ale bardziej spóźniona jest Suzy. Lekcja pod tytułem Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych. Akurat skończyła się kreda, więc Chris i Suzy muszą udać się do schowka. To wcale nie tak, że Suzy wyjada całą kredę. Po małych komplikacjach dotarliśmy na miejsce. Jednak zamiast kredy, Suzy i Chris znaleźli tylko wejście do pierwszego mrocznego świata. A w nim Chris zmienia swój wygląd. Ta peleryna pasuje do nich idealnie. Jak Chris udało mi się zrobić bez customowych elementów, to do Suzy użyłem torsu z fioletowymi włosami oraz pomalowanych przeze mnie nóg. Nie jest to najpiękniejsze na świecie, ale się starałem. Nasi bohaterowie szybko trafiają na dziwnego gościa w przebraniu, który mówi im, że razem we trójkę są wybrańcami, którzy uratują świat. Zanim jednak dokończył, przerwał mu Lancer. I szczerze jestem naprawdę dumny z tego, jak wyszedł. Nasi bohaterowie szybko się z nim rozprawili i na ten moment go pożegnamy, bo wracamy do Ralseya, który pod czatą nosi zieloną kieckę ze sobą namalowanym sercem, szalik w kolorze magenta, a twarz przykrywa mu kapelusz. Czas iść dalej. Zrobiłem prosty kształt drzwi, a na jego przodzie umieściłem 2 złote rurki, które na końcu zawinąłem. Przez środek idzie złoty pasek ze symbolem Deltarune, w którym użyłem złotych parówek, a obramówkę drzwi zdobi jeszcze więcej złotych elementów. Po przejściu przez drzwi trafiamy do Field of Hopes and Dreams, ale jest tu trochę nudno. Szybko jednak posadziłem trochę kwiatków i rosną też takie naprawdę ciekawe drzewa, więc po zbudowaniu prostego pnia przyszła pora na liście. Zrobiłem naprawdę gładką powierzchnię, używając wielu zaokrąglonych elementów i dodatkowo te czerwone fragmenty trochę wystają, co dodaje sporo głębi. Skopywałem jeszcze drzewo i dałem po drugiej stronie. Myślę, że warto zbudować jakiegoś przeciwnika i wybrałem tego ziutka. Zrobiłem jego okrągłe ciało z wyrazem twarzy nieskalanym myślą, a to wszystko położyłem na masywnych nogach. Nie można zapomnieć też o koronie. Będzie on stał na takiej czarno-czerwonej szachownicy, którą przymocowałem z boku makiety i dodałem jeden z pionków, który możemy zobaczyć w tle. Chris! Co ty robisz? Spokojnie, Ralsei. Zabijanie nie ma żadnych konsekwencji. A, skoro tak... Tak wygląda skończona budowla. W międzyczasie Ralsei poczuł się na tyle komfortowo, że zdjął kapelusz i pokazał, jak naprawdę wygląda. Jak na to, że bardzo często mi się ręce i malowałem to pineską, to wyszło chyba dość dobrze. A i pomysł na to, żeby użyć głowy Izabel, wziąłem od Snomną, która właśnie tak zrobiła Ralseya. Zapomniałbym jeszcze o najważniejszej postaci w całym Deltarune, czyli Star Walkerze. Finalnie opuszczałem mroczny świat i przechodzimy do chaptera drugiego. Następnego dnia powracamy do szkoły, gdzie cała klasa dostała zadanie coś zaprogramować, więc razem we czwórkę udaliśmy się do biblioteki, aby je zrobić. A w tym zadaniu idealnie pomoże nam sponsor dzisiejszego odcinka, czyli Mate Academy. Jest to platforma do kursów programowania, a nauka odbyła się w 100% online i indywidualnie, ze stałym wsparciem mentorów, więc nie jesteście pozostawieni sami sobie. Najlepsze jest to, że nie musicie o programowaniu wiedzieć nic, aby rozpocząć. Właśnie tak większość osób zaczyna. Jeśli jednak programowanie to nie wasza bajka, oferują oni również kursy bez konieczności kodowania. Wszystkie jednak przygotują was do kariery w branży IT. A role, jakie możecie po nich pełnić, to na przykład Python Developer, tester oprogramowania, czy analityk danych i wiele więcej. Mate pomaga kompleksowo w znalezieniu zatrudnienia i oferuje gwarancję zatrudnienia, więc jeśli nie uda wam się zdobyć pracy po ukończeniu kursów, Mate Academy zwróci wam pieniądze. Platforma również zawiera elementy grywalizacji, przez co łatwiej utrzymać regularność, a sama nauka sprawia po prostu więcej frajdy. Jeśli was to zainteresowało i chcecie dowiedzieć się więcej, to możecie umówić się na bezpłatną konsultację i odebrać aż 40% zniżki. Wszystko znajdziecie w opisie. Ja jeszcze raz dziękuję Mate Academy, a my wracajmy do odcinka. Więc jak to była ze drzwiami w tej grze, za tymi również otworzył się mroczny świat. Tym razem trafiła do niego także Noel, której zrobiłem prosty biały strój. Jednak została zamknięta w klatce przez antagonistkę tego chaptera, czyli Queen. Ukradłem kołnierz od tego gościa z Pinokio i hełm od Lancera. Wyszła całkiem nieźle. Aby nas powstrzymać, Queen próbowała posłużyć się Noel, która jednak nie była skłonna do walki. W przeciwieństwie do Berdliego, który nie wyszedł mi najlepiej w tej wersji. Orzeł.
Nasi bohaterowie rozdzielili się, a Chris został z Noel. Zaczęli wspominać sobie czasy z dzieciństwa, kiedy spędzali dni z bratem Chrisa, Azrielem, który wyjechał na studia, oraz siostrą Noel, Des, która skończyła nieco gorzej. Chris tak wędrowali po mieście, aż trafiliśmy na mroczny zakamarek. Jest tu popękany chodnik, ściana z reklamą, do której specjalnie wydrukowałem plakat z gry, oraz śmietnik, z którego nieoczekiwanie wyskoczył Spampton. Wyszedł całkiem nieźle, ale wygląda trochę śmiesznie. Jest to biznesmen, któremu raczej w życiu dobrze nie poszło, zresztą widać, ale ma dla nas bardzo okazyjną ofertę, bo w jego piwnicy całkowicie za darmo możemy zobaczyć małe kotki. Serio tu są, co myśleliście? Chris, za tobą! Spampton zmienił się w swoją wersję Neo, która oprócz długich rąk i nóg ma fajne kolorowe skrzydła. W ostatniej chwili jednak na ratunek przyszła Suzy i Ralsei. O, Noel, tylko jest chyba trochę zajęta. Już we wtorek 14 kawałków chrupiącego kurczaka, tylko 14,95. Odbierz na wynos. Sprawdź też nowość w dostawie. W trzecim chapterze głównym antagonistą jest Stena, jest to też mój ulubiony antagonista, więc musiałem go zbudować. Zacząłem od telewizora. Do takiego elementu przyczepiłem kilka plate'ów i jednego brakieta, który przyda się potem, a do niego przyczepiłem jeszcze więcej plate'ów ze skosami, które tworzą kształt telewizora. Na jego szczycie są jeszcze dwie anteny. Ukradłem także róg jednorożca, który posłuży jako nos Steny, tylko nie patrzcie na tył. Następnie zacząłem robić jego garnitur i dość fajnie udało mi się odzorować krawat. Jest również miejsce na ręce i nogi z zarzuconymi butami. Uważam, że ten wyszedł idealnie. Bardzo zależało mi na skali, a skoro nasza jest wielkości prawie 3 Chrisów, wydaje mi się, że jest dobrze. Następnie ten zabrał nas do swojego studia. Na środku znajduje się duży telewizor, a zieloną ścianę pokrywają gwiazdki. Całą scenę oświetlają dwa reflektory i są tu jeszcze czerwone kurtyny. Każdy z uczestników otrzymał swoje podium, jednak zanim zagramy w grę, trzeba wybrać imiona. Okej, to jeszcze nie czas, aby rozwalać tenę. Zagramy w grę na dzikim zachodzie. Te okna byłyby idealne do tego, co widzimy w grze, niestety mamy je tylko w tych kolorach, więc te elementy grillu ułożone na szarych plate'ach będą alternatywą. Jeszcze szybko zrobiłem taką postawową podstawę z kaktusami, a okna umieściłem na tej ścianie. Wybór akurat tej gry zmusił mnie do zbudowania konia Ralseia. Jego budowa była dość trudna, ale wyszło to wyjątkowo dobrze. W grze musimy strzelać do takich cienistych ziutków, więc po włożeniu odpowiednich czapek można wsiąść na konia. A tak serio to ten naprawdę zostaje rozwalony, ale przez obecnie głównego antagonistę Deltarune, czyli Roaring Knighta. Zacząłem od ułożenia jego trójkątnego ciała, zostawiając na dole jedno łączenie, do którego mogę przyczepić długie nogi z ostrym zakończeniem. Do naramienników przyczepiłem ręce, które mają całkiem sporo możliwości artykulacji. Głowa jest zdecydowanie najważniejsza, więc obracając zwykłego plate'a pod odpowiednim kątem i układając na niego kilka elementów, można uzyskać wręc idealny kształt głowy rycerza. Dodałem jeszcze jego rogi, a głowę do ciała przyczepiłem przy pomocy takiego elementu, dzięki czemu można uzyskać odpowiedni kąt. Ciekawostka, na ekranie znajduje się właśnie 2 papyrusów, ponieważ Roaring Knight to papyrus. A, i oczywiście nie można zapomnieć o mieczu. Po dość intensywnej nocce musimy dostać do kościoła i stwierdziłem, że go zbuduję. Ścianę zrobiłem dość proste, ze zwykłych blików i cegiełek, natomiast na wejście znalazłem taki ciekawy łuk, za którym dałem ciemno-niebieskie drzwi. Aby zrobić witraże w oknach, wziąłem trochę serków i ułożyłem je w taki sposób, a potem wepchnąłem je w okno. Daje to naprawdę świetny efekt. Cały budynek się zwęża, zostawiając miejsce na rozetę po środku. Wszystko zwieńcza prosta wieża zakończona zielonym szpiczastym dachem ze symbolem Deltarune. A na dole również dodałem dach. Uważam, że kościół wyszedł wręcz bosko. Akurat zdążyliśmy na mszę. Aha, otworzył się to kolejny mroczny świat, więc zbudujmy go. W grze jest on pełny takich witrażowych okien, więc zbudowałem czarną ścianę z jednym takim oknem po środku. Zostawiłem tutaj takie dwa wystające plejty, na których mogę położyć dwa piętra połączone schodami. A na tym wyższym piętrze zrobiłem też dywan. Myślę, że jest to dość podobne do tego, co widzimy w grze. Z chaptera 4 bardzo lubię te ziutki, więc zrobiłem jednego z nich i nawet nie pytajcie, jak to się trzyma. Nic nielegalnego. Ale brakuje jeszcze największego gołta, czyli Gersona Booma, który był wyjątkowo trudny do odzorowania, szczególnie przez główkę, ale myślę, że ta skorupa to rekompensuje. Tutaj na razie kończy się przygoda naszych bohaterów, a kiedy czekamy na chapter 5, wy możecie zobaczyć Undertale z Lego. Tylko Gerson ma jeszcze coś do powiedzenia.